Siemanko, witam serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak robię pyszną, pachnącą i chrupiącą karkóweczkę panierowaną. Kotleciki pokrojone rozbijam dosyć mocno. Gdy już wszystkie kotlety z karkówki będą rozbite, biorę się za wykrajanie ładniejszych kawałków. To znaczy te bardziej tłuste odkrajam, zostawiam tylko piękne mięsko. Te tłuste będą dla dorosłych, ewentualnie do jakiegoś gulaszu, do bigosu. To jest świeża karkówka, więc wiem, że mogę zamrozić te kawałeczki pozostałe. I w ten sposób poznajecie sekret dobrego kotleta z karkówki, nie tylko dla dziecka, ale dla osób, którym przeszkadza wszelka żyłka, tłuszczyk itd. Pokrojona, tak i oczyszczona karkóweczka, rozbita, rozkładam i przyprawiam solą, pieprzem, najlepiej z młynka oczywiście, i papryką słodką. Tak przyprawioną karkówkę delikatnie skropię olejem albo oliwą, to zależy co mam pod ręką, i nacieram, żeby te przyprawy weszły w karkówkę. Z drugiej strony tak samo, sól, pieprz, papryka słodka, delikatnie olej albo oliwa, leciutko nacieramy karkówkę i będzie pysznie. Mam tutaj dwa takie piękne jajeczka, prosto ze wsi. Wybijam do miski, nie będę jej przyprawiał, tylko delikatnie rozbełtam. Kotleciki z karkówki wędrują do rozbitego jajka. Teraz porządnie wymieszam, namoczę je w tym jajku i zostawiam na jakiś czas. Najczęściej przygotowuję je wcześniej, z pół godziny, godzinkę przed obiadem, żeby troszkę w tym posiedziały i nabrały dobrego smaku. Podstawą dobrego kotleta jest dobra bułka tarta. Najlepiej jak masz swojską zrobioną. Jeśli nie, to kupujesz ze sprawdzonej piekarni. I obtaczam każdego kotleta w bułce. Bez mąki. Tylko tak jak w jajku jest, prosto do bułki. Dzieci lubią, jak jest dużo bułki, wtedy są kotlety bardziej słodkie. Świetnie, kotlety już przygotowane. Rozgrzewam w międzyczasie olej na patelni. Nie smażę ich na smalcu dla dzieci. Nie każdy lubi ten smak. Dlaczego podkreślam dla dzieci? Bo to są kotlety takie dla dzieci. Jeżeli chcesz kotlet po chłopsku z czosnkiem, z majerankiem, taki panierowany, kliknij w link u góry, który się pokazał w tej chwili na filmie. Tam zobaczysz, jak przygotowuję takiego kotleta po chłopsku. Jestem zwolennikiem podwójnego smażenia, czyli smażę lewa, prawa i potem jeszcze raz lewa, prawa, tak żeby mięsko w środku, żeby być pewnym, że kotlet się wysmaży i będzie chrupiący. Pięknie pachnie smażona karkóweczka w bułce tartej, taki ala schabowy. Jeżeli lubisz coś takiego, kliknij łapkę w górę. Pamiętaj o subskrypcji kanału. Teraz sprawdzamy. O, zachrupało. Super. Pyszniutkie, soczyste i chrupiące. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.